No, dla mnie jest trochę taki Frankenstein, taki sztuczny. To jest takie jak Warszawa, trochę odzwierciedla trochę ducha Warszawy. Też właśnie beton, też to Frankenstein, też jakiś metal tutaj jest i takie właśnie poranione. To jest takie, tak jak mamy to poranione miasto, no ale może symbolicznie właśnie ten dom odżył też, tak jak Warszawa, no w tej chwili kwitnie, jest miastem, które po prostu jest jakąś niesamowitą metropolią europejską i mam nadzieję, że ten dom jakby no, wsłucha się w energię tego miasta i też będzie jeszcze rósł. Era przemysłowa, kapitalizm, kiedy to wszystko zaczęło, ta drzewa już miały 300 lat. Już były stare, także te dęby przeżyły właśnie renesans, przeżyły rewolucję przemysłową, przeżyją rewolucję IT, przeżyją rewolucję AI może. Nie wiadomo, co jeszcze zobaczą. Nie wiemy tego. Dla mnie dęby są święte, są przejawem jakiejś właśnie świętości natury, są taką emanacją tego czegoś starożytnego i po prostu dającego życie. Także czasem klękam przed dębami, po prostu to jest dla mnie coś niesamowitego, taki stary dom. Bardzo kocham stare drzewa i dlatego tu jesteśmy, bo jest to najstarsze drzewo w Warszawie i najgrubsze. Jest to absolutnie fenomenalny dąb, nazwany dębem Mieszko, zupełnie niezauważany. Popatrzcie, że tu jest bardzo pusto, jest alejka, pojedyncze osoby przechodzą i zawsze jak tu jestem jest tak cicho i pusto. Pierwszy raz widziałem to drzewo dopiero 2 lata temu, bo ono jest tak mało znane. Mieszkając tutaj kilka lat, nie wiedziałem, że takie drzewo jest. Natomiast od jakiegoś czasu postanowiłem odwiedzać stare drzewa w różnych miejscach, gdzie jestem. Widziałem ranking chyba 20 najgrubszych dębów w Polsce. No i właśnie ten dąb też tam był. On ma w tej chwili około 8,5 metra obwodu. Szacowany wiek ponad 600 lat. Jest to na pewno najstarszy dąb na Mazowszu i jeden z 2 najgrubszych na Mazowszu. Jest to dąb przepiękny, taki bardzo kształtny, natomiast niestety bardzo zniszczony przez ogień. W roku 2019 w czerwcu ogień został zapruszony. Tutaj nie znaleziono sprawców. Natomiast jest to niestety jakiś taki społeczny problem, że właśnie bardzo wiele starych dębów zostało zniszczonych. On został ogrodzony teraz, bardzo ciężko do niego dojść. Niestety nie udało mi się nigdy tutaj przedrzeć przez tą barierkę. No ale może dobrze, że o tyle, że po prostu nikt go tutaj nie będzie niszczył. Choć fajnie byłoby dotknąć drzewo. Ja lubię dotknąć drzewo, po prostu przytulić się. Ale myślę, że to ogrodzenie powstało po tym akcie wandalizmu. No teraz go wsparto tutaj takimi metalowymi podporami. To jest bardzo fajna metoda pomagania tym starym dębom, bo ona jest bezinwazyjna. My po prostu tutaj w tym dębie nic nie zmieniamy, poza tym, że go podpieramy na wypadek, gdyby tam, nie wiem, było dużo śniegu na przykład, czy był jakiś wiatr. To trochę może psuje oczywiście widok tego dębu, natomiast przy takich dużych okazach jest pożądane. Stare drzewa mają coś takiego w sobie. Trudno to wytłumaczyć racjonalnie, to jest bardzo irracjonalne. Natomiast dęby jeszcze szczególnie. One nas łączą z poprzednimi pokoleniami, pokazują ciągłość, tak? Że jesteśmy taką sztafetą pokoleń, bo jakoś zapominamy o tym. Często mówimy, zrobię coś dla mojego syna albo dla mojego wnuka, a tak naprawdę powinniśmy nasze działania planować na wiele pokoleń naprzód. Czytamy mitologię grecką. Bogowie greccy właśnie działali, te wszystkie historie odbywają się w takich gajach, gdzie właśnie dęby były bardzo ważne w starożytnej Grecji. Więc to są w tym krajobrazie właśnie starożytnej Grecji mamy gaje, pastwiska i ci wszyscy bogowie i te wszystkie intrygi właśnie pod takimi drzewami. Interesuje mnie to, jak to jest, że ta jedna drzewa przeżył tyle czas. No właśnie to jest ciekawe. To pokazuje taką odporność, trwałość dębów, bo przez te 600 lat były różne okresy. Były okresy, kiedy było silne ochłodzenie klimatu, kiedy może te liście rozwijały się dopiero w połowie maja czy pod koniec maja. I były też na pewno okresy suszy, czy to gorętsze, tak jak teraz. To pokazuje niesamowitą plastyczność dębu szypułkowego. Ten dąb szypułkowy, ten gatunek dominujący w polskich lasach, to jest dąb, który ma zasięg od Portugalii. Nawet możemy godzinę od Lizbony znaleźć osobniki tego gatunku, czy powiedzmy w północno-zachodniej Hiszpanii.
i on sięga hen daleko, aż po Ural, tak? Także gigantyczny zasięg gdzieś tam od Finlandii po Grecję. Bardzo wszechstronny gatunek, bardzo ceniony w ogóle. Jest to gatunek o niezwykle cennym drewnie, a on ma właśnie drewno ciężkie, trwałe, łupliwe, więc można powiedzieć, że w ogóle kultura Europy to była kultura dębów. My o tym zapomnieliśmy, ale z dębów robiono beczki, z dębów robiono okręty, podłogi, rusztowania do domów. Dęby poza tym były pożywieniem dla świń. I dla ludzi też. Też właśnie w niektórych krajach odgoryczano żołędzie i jedzono je. Było jedno z centralnych roślin w ogóle, które były w krajobrazie, tak? Ten krajobraz mógł być inny niż teraz. Właśnie pojęcie lasu i nie lasu było nieostre. W tej chwili właśnie według mnie bardzo to jest niedobrze się stało, że tak się bardzo rozgranicza. Tutaj mamy wielkie tereny otwarte, gdzie ludzie niszczą drzewa i mamy tereny leśne, gdzie drzewa są upakowane bardzo gęsto i głównym celem jest po prostu produkcja tej biomasy drzewnej. Tymczasem właśnie las dawniej był także miejscem wypasu zwierząt, miejscem właśnie zbierania żołędzi, bukwi i po prostu wyglądał trochę inaczej, był bardziej rozluźniony. Te stare dęby mają bardzo często takie już połamane te korony, mają dużo zasłych gałęzi. Mnie zawsze śmieszy, jak ktoś mówi, że należy drzewo wyciąć, bo mu tam zasycha wierzchołek albo ma suche gałęzie. Po prostu to jest normalne, że stare drzewo będzie miało takie elementy korony i właściwie dąb w tej fazie zamierania może trwać kilkaset lat. Tak? Może być tak, że on będzie 100 albo 200 lat wyglądał, jakby zamierał. Po prostu one tak mają. I on będzie nawet w tej fazie jeszcze wydawał żołędzie. Wydawało się, że całkiem został spalony, tymczasem właściwie tutaj mamy jedną odnogę zieloną i dalej wypuszcza pełno zielonych gałęzi. Dzisiaj jest 28 kwietnia. Dęby wypuszczają liście bardzo późno. Tu jest wypełnienie z betonu i cegieł. Był taki okres, że to było zalecane i po prostu taka była praktyka. Choć wydawało się ludziom, że po prostu jak się wypełni tą dziurę taką plombą, to wtedy drzewo będzie bardziej stabilne. Tymczasem bardzo często jest tak, że jeśli to drzewo jest puste w środku, a ta dziupla jest niewielka, to obrzeże drzewa tworzy taką rurę, to ona jest bardzo odporna na złamanie. To jest tak jak rura od odkurzacza po prostu, właśnie natura tak stworzyła te stare drzewa. To jest kolejna śmieszna rzecz, jak słyszę, że drzewo trzeba wyciąć, bo ma dziuplę albo jest puste w środku. No tak, większość starych drzew jest pustych w środku. Przepiękny dąb, który ma wielką dziuplę. Widzicie, jestem w środku dębu. Tu się mieści koło pewnie 20 osób w środku. Naprawdę wielki jest. Zaraz pokażę go z zewnątrz. A tak wygląda z zewnątrz. Dosyć się trzyma. W środku jest zupełnie pusty, wypróchniały, ale taka rurowata konstrukcja, taka rurowata struktura jest dosyć odporna i więc mam nadzieję, że jeszcze ze 100 lat ten dąb pożyje. Teraz się tego nie praktykuje. Zmienił się pogląd na temat tego, jak należy stare drzewa chronić. A w takim stanie, ile jeszcze lat możemy spodziewać, że będzie jeszcze żył? Nie wiadomo, on może umrzeć za rok, a może jeszcze żyć 200 lat. Jak ja bym miał stawiać zakłady, to jeszcze bym mu dał 70 lat, myślę. 70-100 lat na pewno. Ale też będzie zależało od jego warunków i od tego, jak będzie się zmieniał klimat. Na przykład, czy nie będzie jakiejś drastycznej zmiany klimatu. Czy jest tak sucho na Podkarpaciu, tak jest jak Bardzo jest tutaj? sucho jest. Jest największa susza wiosna, jaką kiedykolwiek pamiętam. Oczywiście fluktuacje klimatu są zawsze, natomiast to jest jakieś takie rozchwianie totalne tego klimatu. A jak będzie sucho, nasz kraj nie jest przygotowany na pożary, bo na przykład na południu Europy mają problem z pożarami, oni są przygotowani, oni mają systemy ostrzegania, reagowania, jakieś takie też zagospodarowanie terenu, że są może bardziej odporni na te pożary, a u nas? Co ciekawe, dęby nie żyją tak długo w lesie. Oczywiście w lesie też znajdziemy duże dęby, masywne. Pojedziemy do Puszczy Białowieskiej, to też będą tam właśnie wielkie dęby. Natomiast to są wtedy osobniki zupełnie inne. One mają proste pnie, wysokie, ale przez to, że są wysokie, w pewnym momencie już swojego życia się łamią. No i potem też przerośnięte przez inne drzewa zamierają szybciej. Także powiedzmy taki dąb leśny będzie żył tych powiedzmy 100 albo 200 lat krócej.
A te właśnie najstarsze to są dęby, które są zwykle na otwartej przestrzeni i po prostu mają więcej światła, więcej wody. To są w warunkach Polski bardzo często dęby przy kościołach, gdzie były chronione, ewentualnie w jakichś parkach pałacowych. No dęby są w pewnym sensie, zachowują się jak osobne ekosystemy, bo one mają tak skomplikowaną strukturę pnia, tam jest tyle różnych nisz, jest drewno zbutwiałe, butwiejące, bardziej żywe drewno. Mamy tutaj właśnie różnego rodzaju dziuple załamania. Bardzo często na takich drzewach rosną porosty, mchy, paprocie. Na tym dębie na przykład znaleziono ozorek dębowy, to jest taki ciekawy, chroniony grzyb, ale jadalny. Natomiast może być na przykład porojęzyk dębowy też na dębach, taki rzadki grzyb. W każdym razie tych gatunków grzybów na dębach też może być dużo. Dąb jest w ogóle ze wszystkich rodzajów drzew polskich najbogatszy w owady. Ze wszystkich właśnie na dębie żeruje największa liczba gatunków owadów. To jest w ogóle niesamowite, jak ludzie nienawidzą drzew. To jest w ogóle niewiarygodne. Nienawidzą, to znaczy w tej chwili większość społeczeństwa podległa procesowi takiego ucywilizowania. Każdy jest taki czyściutki, wyszorowany, wymyty, ma ładne nowe ubranie. No prawie każdy tak żyje. Chodzi po tych centrach handlowych. Ludzie chorują właśnie na te alergie, na te choroby cywilizacyjne i dla nich natura jest niewygodna. I po prostu dawniej jeszcze ludzie mieli przynajmniej za młodu kontakt właśnie z taką naturą, taką w pełni. Gdzieś tam dzieci pasły krowy, pomagały rodzicom przy zbieraniu ziemniaków, przy zbieraniu owoców, parzyły się pokrzywami, gryzły je komary i to wszystko było takie naturalne. A w tej chwili można tak powiedzieć, że dla ludzi przyroda jest nienaturalna. Boją się komarów, chcieliby wszystko zabić, popryskać, po prostu, żeby wszystko było przewidywalne, tak? To się kończy tym, że wydaje się wyroki na drzewa, tak? Wycina się drzewa, a nuż gałąź spadnie, tak? A tu przeszkadza, a tu miała być prosta ścieżka i gdzieś tu wypada to drzewo, no to zamiast ominąć to drzewo, to może wytnijmy je po prostu, tak? I w tej chwili na przykład setki, tysiące drzew zostało zniszczonych przez budowę ścieżek rowerowych. Fajnie, że są ścieżki rowerowe, ale po prostu gdzieś tam w pogoni za nimi niszczymy przyrodę. Popieram pomaganie starym drzewom, bo to są pomniki historii i one są naprawdę niesamowite. Są często starsze od kościołów i takie najstarsze drzewa powinny być zaopiekowane. Naprawdę niesamowitą rzeczą jest taka dendroturystyka, czyli szukanie starych drzew. Jedziemy do jakiegoś miejsca, to sprawdzamy, gdzie jest najstarsze drzewo w tym mieście albo gdzie są najstarsze drzewa w tym mieście. I możemy dotrzeć do bardzo niesamowitych miejsc właśnie, które nie są opisane w przewodnikach, bo zwykle przewodniki opisują katedry, jakieś tam historyczne miejsca, parki, a nie piszą o starych drzewach. W tamtym roku, w sierpniu, odwiedziłem Serbię, gdzie brałem udział w badaniach starych drzew, głównie właśnie dębów, które są w Serbii niezwykle cenione. Tam stare drzewa, albo jedno drzewo, albo kilka drzew w różnych miejscach wsi są specjalnie namaszczone. Do tego stopnia, że nawet kapłan takie drzewo namaszcza, wierci się dziurę w drzewie, tam się leje święte oleje. I on jest takim specjalnym drzewem, które ma chronić daną miejscowość, które jest jakoś tam specjalnie, powiedzmy, venerowane. W tym roku w Grecji na półwyspie Pilio widziałem niewiarygodnie wielkie platany. Tam rośnie między innymi najgrubsze drzewo, przypuszczalnie też najstarsze drzewo Grecji. W miejscowości Tsagarada rośnie platan o obwodzie chyba około 20 metrów. 3 razy grubszy obwód niż tego drzewa, przy którym siedzimy. Może nawet większy. Ale praktycznie właściwie w każdej miejscowości, w centrum miejscowości, jest tam kilka starych platanów, takich bardzo starych, od 300 lat w górę. Niemcy wschodnie mają kilka razy więcej starych drzew niż Niemcy zachodnie, a to jest mniejsza część. Dlaczego? Dlatego, że po prostu w Niemczech Wschodnich w czasach komunizmu nie zajmowano się tymi drzewami. Po prostu one były posadzone w XIX wieku, sobie rosły, nikt ich nie wycinał, specjalnie nie pielęgnował, nimi się nie zajmował. Natomiast w Niemczech Zachodnich powstały jakieś procedury bezpieczeństwa, budowano nowe drogi, i w wyniku tego po prostu zniszczono
bardzo wiele pięknych na przykład alei drzew. I my mamy takie aleje w tej chwili na Warmii, na Mazurach, na Śląsku, w ziemi lubuskiej, na Pomorzu. Aleje, które może byłyby wycięte, jakby Polska się rozwijała tak jak Niemcy zachodnie, ale dzięki temu, że też to były takie tereny jakby zapuszczone, one przetrwały. I w tej chwili to jest właśnie syndrom. Polska się rozwija, nowocześnieje i oczywiście ludzie chcą te aleje wycinać, tak? No bo zabijają samochody, nie? Przecież drzewo, to jest, mówi się taki argument, no, że to się auto rozbije, no ale przecież można jeździć wolniej, tak? Jest to problem narastający. Narastający. Dużo się mówi na lekcjach biologii o budowie, o organach, o rozmnażaniu. Tymczasem najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby ludzie odróżniali gatunki od siebie. Bo jeśli będą znali gatunków więcej, to będą bardziej szanować bioróżnorodność. To będą widzieli, że tam jest więcej gatunków, tak? A czasem są podejmowane bardzo ważne decyzje planistyczne przez ludzi, którzy nie mają znajomości tej różnorodności, tak? Im jest to obojętne. Co tam jakiś grunt, jakiś las, jakieś drzewa, a że tam jest kilkanaście gatunków drzew, że jest kilkaset gatunków roślin i grzybów, to nikogo nie obchodzi. Łukasz, bardzo, bardzo dziękuję za kolejne spotkania. Mam nadzieję, że będziemy się spotkać o wiele więcej razy w tym roku w różnych miejscach. Powiedz ludzi, czy chcesz coś promować? To znaczy zawsze promuję to samo. Ja robię warsztaty swoje od wielu lat, ale także oczywiście edukuję studentów na Uniwersytecie Rzeszowskim. Teraz otwieramy nowy kierunek Zrównoważony Rozwój i Socjobiologia, gdzie właśnie chcemy zrobić takie połączenie biologii i takiego dbania o środowisko, także z przedmiotami ekonomicznymi czy socjologicznymi, tak? I to jest jakaś taka część do powiększenia tej oferty. Udało mi się teraz ostatnio na przykład też przekonać jego magnificencję rektora, żeby opóźnić koszenie trawników. I stworzyłem mikrolas, mały mikrolas z gatunkami leśnymi przy rektoracie. Także staram się działać wielofalowo, nie tylko właśnie edukować